Cześć, witam wszystkich na swoim kanale, z Wami jak zawsze Daria i ten filmik dzisiejszy nie będzie podobny do moich poprzednich, ale wczoraj obejrzywszy te dwie rolki, które znalazłam w internecie, to doznałam prawdziwego szoku, naprawdę. I mi się wydawało, że w dzisiejszych czasach takie sytuacje już muszą być wyeliminowane, ale niestety wciąż istnieją. I jeszcze dodam, że takie filmiki, takie dwie rolki przywołały mi moje wspomnienie z dzieciństwa i nie za bardzo przyjemne. Teraz wszystko opowiem i pokażę. Myślę, że kojarzycie podobne nagrania wśród nas obcokrajowców, nagrywających Wam, Polakom, o naszym życiu w Polsce, o swoich pierwszych wrażeniach, co zaskoczyło, co zdziwiło. To kojarzycie takie nagrania, że dziwią tam, nie wiem, zadbane, czyste miasta, place zabaw, takie czyste, wyremontowane, ojcowie spacerujący ze swoimi dziećmi na tych placach zabaw i tak dalej. I być może to dla Was brzmi jakoś tam trochę dziwnie, bo też dostawałam takie komentarze, że no co w tym takiego, ludzie normalnie spacerują, to jest taka rzeczywistość, to jest taka normalność, codzienność i tak dalej. Ale nie po prostu na to zwracamy uwagę, ponieważ to jest ważne, bo u nas tak było i niestety tak jeszcze jest, że kiedy wychodzisz z domu, to musisz uważać. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving. No i tak trochę dodam do porównania właśnie o tych placach zabaw, w tym odcinku będzie chodziło, generalnie o sytuacjach z tym związanym, takie place zabaw w Polsce i w Rosji, ponieważ znalazłam te filmiki o tym, co się działo właśnie w tym kraju. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. No, na tym pierwszym nagraniu wiadomo, co robią inni. Urządzili sobie plażę, solarium, plażę na placu zabaw wśród dzieci. Kiedy pani zwróciła uwagę na to, że to jest plac zabaw, to po prostu została pobita, zaczęli przeklinać i tak dalej, chociaż ona zgłosiła to na policję. W każdym razie to jest nie do ogarnięcia, że dwóm dorosłym osobom musimy tłumaczyć, że opalanie się na placu zabaw jest niedozwolone, że to nie jest w ogóle normalne, to jest jakieś chore. Jeszcze sobie majtki zapchać, aby najlepiej, aby
chyba się opaliła. To w ogóle w głowie się nie mieści. A w tym pierwszym filmiku to mam brak słów, co się działo. Jeżeli można powiedzieć, że to po prostu gdzieś tam sobie siedział w krzakach. Niestety nam taka sytuacja, w ogóle mam mnóstwo podobnych historii, które ze mną się wydarzyły w ciągu mojego życia na Ukrainie. Też tak było, kiedy jechałyśmy z moją koleżanką, przyjaciółką z pracy w autobusie. No wiecie, jakie mamy autobusy, jest po prostu przepełniony, jak śledzie w puszce. Jechałam już na schodach i taki pan, jeszcze moja tak przyjaciółka zauważyła, że coś się dzieje, że ktoś ją cały czas jakby w plecy tak popycha. Ona sobie tak patrzy, a tamten stoi, on do mnie się obraca przodem, no i jakby zobaczyłam na własne oczy, co się dzieje. No, ale jak zaczęła ona się drzeć na ten cały autobus i ludzie po prostu nie zwrócili na to uwagi. Jakby totalna znieczulica, nikogo to nie obchodziło, że co się dzieje, że w takim tłumie ktoś to robi i nikogo to nie obchodzi. I byliśmy jakby na ostatnich tych drzwiach, musieliśmy krzyczeć, aby kierowca coś z tym zrobił, a nikt. Po prostu musieliśmy samodzielnie dwie kobiety wypchać, po prostu wyrzucić tego mężczyznę z autobusu. No teraz to już jest śmieszne, ale wtedy nie było to dość śmieszne albo takie przyjemne i najbardziej zdziwiło mnie nie to, że coś podobnego się działo w autobusie, bo są różni ludzie, mają swoje jakieś tam preferencje, to oczywiście jest chore, nienormalne i tak dalej, ale takie inni pasażerowie tego autobusu, którzy zrobili tak, że a nic się nie dzieje, jakby a co się dzieje, nie. I dalej jechali w tym autobusie jakby to było codziennością. Codziennie spotykam i wtedy żartowałyśmy, że może codziennie jeżdżą z tym chłopakiem i są już jakby przyzwyczajeni, nie wiem. I no, są takie historie niestety w moim życiu i podobne i dość nawet niebezpieczne. Jak chcecie, abym nagrała filmik na ten temat, bo nie wiem, czy będzie ciekawe, czy nie, ponieważ ktoś tam mnie już napisał, że trzeba jak najwięcej radości w moich filmikach, humoru. No, niestety, nie wiem, czy to śmieszne było, czy tam humorystyczne, ale no, czego nie mam, to nie mogę wyssać niestety tego z palca. Mogę opowiedzieć jakieś tam brzydoty, jakieś okropne sytuacje. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach. I też nie wiem, jak w Polsce było, czy jest, bo ile lat mieszkamy, no nie zauważyłam takich jakichś chorych sytuacji, chociaż ostatnio na jednym z przystanków, kiedy jedziemy do przedszkola, są jakieś podejrzani ludzie, którzy tam dużo piją, nie wiem, czy są bezdomni, czy nie, ale tak okropnie wyglądają i zawsze mam takie obawy i synek cały czas mówi, mama, dlaczego tak cały czas lecisz, jak kogoś spotkasz takiego, bo już mam niestety takie doświadczenie, że wiem, że nie może ani patrzeć, ani nic zrobić, bo ja jestem po prostu jakby celem dla takich ludzi, coś tam zacząć doczepiać, dokuczać, o coś tam pytać i tak dalej. Ale wiem, że u nas nawet za czasów mojego dzieciństwa, no to takie sytuacje w parkach, na placach zabaw, na każdej ławce to było rozpowszechnione, na przykład jakieś tam imprezowanie na ławcach, na ławce, tam pod klatką, gdzieś tam na placu zabaw, oczywiście, gdzie jeszcze, no też w parkach, zwłaszcza jeżeli to gdzieś na takich odległych osiedlach, nie w centrum miasta, gdzie mniej więcej to było jakby kontrolowane.
a z dala od centrum to było na porządku dziennym. Teraz nie, bo jest jakby wojna, zagrożenie, ataki i ludzie, zwłaszcza mężczyźni, chowają się w domach, więc nie będzie takiego. A takie celebrowanie na tych placach zabaw, ponieważ jak mi się wydaje, że mieliśmy ławki, no w ogóle jakieś miejsce do siedzenia, to generalnie na placach zabaw. Albo u nas to było takie jeszcze miejsce przy szkole, takie wysokie parapety, więc zbieraliśmy się na tych parapetach wokół szkoły, tam z jednej strony, z drugiej strony, gdzie się dawało usiąść. Bo nie będziesz tak cały dzień spacerował. Nie powiem, że na osiedlu u nas było za dużo tych placów zabaw. Było też u nas takie duże przedszkole. Nawet teraz jest ogromne takie przedszkole, które ma, no nie wiem tam ile, 6, może 8 placów zabaw, takich osobnych, z dachem, z różnymi tam zabawkami i tak dalej. No to musieli to przedszkole po prostu jakby zbudować takie ogrodzenie wokół tego przedszkola, bo wieczorami, w nocy wiele się działo na działce, na tych placach zabaw u przedszkola. I niestety no, musieli to kto sprzątać. Oczywiście pracownicy tego przedszkola nie chcą sprzątać ani butelek, ani strzykawek, ani jeszcze różnych nieprzyjemnych rzeczy. I był u nas taki bardzo fajny plac zabaw. Mieszkaliśmy na takim no jakby dużym osiedlu. U nas było, no już wtedy działało jedno przedszkole duże, ogromna szkoła. To jak było jak na wsi. Zawsze mówiłam, że nasze osiedle, nasze czy dzielnice, nie wiem, no to jak ogromna wieś. Wszyscy się znają, jak coś się dzieje, to wszyscy już wiedzą. I tak było, że mieliśmy jeden plac zabaw obok mojego domu właśnie, ale tam pani była, która całodobowo pilnowała ten plac przed zniszczeniem. Wszyscy widzieli, że tam siedzi pani, no nie wiem, tam na drugim piętrze i cały czas przy oknie i kontroluje, co się dzieje. Ona cały czas i dzwoniła na policję i wychodziła tam, wyrzucała z tego placu zabaw, zwłaszcza takich, no kto już w wieku 20 lat po prostu chce no, tu posiedzieć, popijesz sobie tam piwko albo coś jeszcze. I kiedy ona niestety nie pilnowała spała, to wiele się działo na tym placu i się coś tam świętowało i dziecko się robiło i inne ciekawe rzeczy tam się działy. Jeszcze tam był taki jakby domek, coś takiego z ławką. No to było ulubione miejsce takie ukochanych. No, superowe wspomnienie z dzieciństwa niestety. I pamiętam, że pierwszy rok w Polsce. I to można byłoby powiedzieć, że to tylko w Doniecku miasto tam bandytów, jak to zawsze mówi się na Ukrainie. Nie, mieszkaliśmy w innych miastach i działo się to samo. I mieliśmy i mamy znajomych z innych miast, no to było podobnie. I pierwszy rok w Polsce, kiedy mieszkaliśmy, to było lato, wyjeżdżaliśmy na wakacje i mieliśmy taki bardzo wcześny lot. Nie wiem, tam musieliśmy wyjść z domu, no nie wiem, gdzieś o 2 czy 3 w nocy. Coś tak się okazało, że nasza taksówka po prostu nie przyjechała i musieliśmy iść na przystanek autobusowy. No, na wszelki wypadek, bo wiemy, że kursują takie autobusy, jak coś, to przynajmniej do centrum miasta można by dojechać. No i wtedy pamiętam, jak szliśmy i zauważyłam, że ani na żadnym sklepie, ani na żadnych ławkach tam pod klatką nie ma takich celebrujących coś ludzi, świętujących ludzi albo nastolatków. U nas to naprawdę rozpowszechnione. Nawet mieliśmy na naszym osiedlu takich parę sklepów. To jakby nasza klatka znajdowała się w centrum osiedla i mieliśmy jakby górę i dół. To tak jak i wyglądało, kiedy idziesz z przystanku, to jakby z góry na dół.
No i tak to było, że na górze mieliśmy jeden sklep, że wieczorami przez całą noc ktoś tam pije, słucha muzyki, krzyczy i tak dalej. I taki sam sklep mieliśmy na dole. Trochę jakby niżej. Nawet był tam taki namiot, niby jak bar dla już takich ludzi, którzy spożywają alkohol codziennie. I tam już siedzieli i czasami to było nawet trochę niebezpiecznie wracać do domu i trochę się bałam. Więc to naprawdę mnie przeraziło, że teraz to się dzieje i jest dużo takich nagrań, że no nie wiem, dzieci się pokłócili, rodzic zaczął bić to dziecko, no na przykład, albo dzieci się kłócą, rodzice się biją obok tego wszystkiego. Dla mnie tu plac zabaw jest totalnym stresem. No teraz już mniej, ale w każdym razie ktoś tam się przewrócił, ktoś tam popchnął, no przypadkiem oczywiście. I zawsze wracasz, już nigdy w życiu, nie. Ale tam to szok. Kiedy przyjeżdżała, no już synek taki był dorosły, już miał tam roczek, zaczęliśmy wychodzić na plac zabaw, te wszystkie zabawki, nikt tego nie chowa, można zostawić, jak wychodzimy gdzieś tam do Żabki i mamy rower na osiedlu, po prostu on sobie zostaje na osiedlu, ten rower, idziemy tam do Żabki, kupujemy tam lody, czy wodę, czy coś. Nie musimy nawet te wszystkie rzeczy pakować z tym wszystkim. U nas tak jest, że jak coś zostawisz, to obowiązkowo 5 minut i po wszystkim. I nie będzie tego. A u nas to no co się dzieje? Rozrzucone zabawki na osiedlu, zwłaszcza kiedy było takie zamknięte, to w ogóle było ich jeszcze więcej. Nikt tu w nocy nie krzyczy, chociaż mamy mnóstwo ławek. I nie mówiąc o tym, że nie są zniszczone, ale po prostu, że tam nikt nie siedzi i nie przez całą noc, już jest ogromnym plusem. Więc za każdym razem opowiadając o Polsce, jak to mi się podoba, jak to jest tam pięknie, nie wiem, zadbanie, czyste tam i o jakichś takich banalnych rzeczach na kształt tam komunikacji, ławkach, parkach. Może to głupio wygląda, nawet no nie powiem, że są jakieś tam za duże wyświetlenia, ale no mając taką niestety takie doświadczenie, to będziesz się dziwił jakimś zwykłym rzeczom. Tak, i za każdym razem, kiedy opowiadając o tym, jacy są Polacy, że jesteście tam otwarci, pomocni, kulturalni, to takie też jest ważne. Dostaję takie komentarze, że się sprzedałam, po prostu kręcę filmiki, aby o czymś tam gadać, czy coś takiego, ale no niestety mam z czym porównać. To jeszcze ja się sprzedałam. Jeżeli by, gdzie kto zapłaci? To zawsze jest takie śmieszne, że się sprzedałam, wcale prawie nie zarabiam na tym YouTubie, że Wam się spodobało takie nagranie. Dość ciekawe, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle było u Was jakieś podobne doświadczenie, czy jest to rozpowszechnione, czy nie. Bo u nas ostatnio zauważyłam, nawet dzięki temu, że mamy internet i różne tam media społecznościowe, można sobie popatrzeć na to, co kiedyś nikt nie chciałby patrzeć, tak? Oglądasz różne tam rolki, filmiki o tym w ogóle, co się w tym świecie się dzieje i czasami myślisz, o Boże, jak w ogóle można tu przetrwać. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!